Wczoraj w sumie prawie nic nie zjadłem. Jajka na śniadanie. Jestem tak zniszczony. Żygałem chyba z 10 razy, tylko wiaderko wynosiłem. Nie dojechaliśmy. Normalnie się płakać chce. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD. Ale się tragicznie czuję. Nie wiem, która jest. 10. Żygałem chyba z 10 razy, tylko wiaderko wynosiłem. Sranie chyba też parę razy. Jakiegoś wirusa złapałem wczoraj. Chyba muszę polecieć do Katmandu. Tak powiedział Pasang, że nie mogę tu zostać, żeby przypadkiem kogoś nie zarazić. Tak teraz myślę, nie wiem kiedy mogłem coś złapać. Wczoraj w sumie prawie nic nie zjadłem. Jajka na śniadanie. Jestem tak zniszczony. Pasang powiedział, że zadzwoni do Kisana, żeby helikopter przyleciał, żeby mnie wziął do Katmandu, bo tutaj to nie wyzdrowieje, a jeszcze mogę innych zarazić, że muszę tam polecieć i do szpitala i mi powiedzą co i jak, że mnie przebadają i za ile dni mogę w ogóle wrócić tutaj. Mam nadzieję, że jutro będę mógł wrócić, ale to się wszystko dopiero okaże w Katmandu. Mam nadzieję, że to tylko jakieś takie zatrucie, a nie jakiś wirus taki, który mnie będzie trzymał dłużej. Ale jestem odwodniony. Dobra, nie będę brzydko mówił, ale i jedną i drugą dziurą wydaliłem wszystko chyba co miałem w sobie i jeszcze więcej. Co tylko się napiję, to zwracam. Także nie mogę tu zostać. Ale załamka. Zanieśli już tam moje rzeczy i czekam na helikopter. Czekam na okno pogodowe, bo na razie jest słabo bardzo. Dzisiaj w ogóle jest słaba pogoda. No ale powiedzieli, że muszę lecieć. No. I brat Pasanga leci ze mną. Ja nie lubię takiego czegoś, że ktoś się coś zawsze musi wyjść nie tak. Tak naprawdę mam jeszcze, no właśnie nie wiadomo ile. Normalnie planowałem jeszcze, że dzisiaj 9 dni, czy 8. No ale to jeszcze zobaczymy, co mi powiedzą dzisiaj. Ile tam muszę zostać. Czekamy na helikopter, ale przez warunki pogodowe nie może dolecieć. Patrzcie, co tu się dzieje. Aż on tu w życiu nie przyleci. Ale wiecie, co mnie pociesza? To jak oni się tutaj mną zajmują. Jak tylko się coś dzieje, nie ma, że mus. Nie ma, że jesteśmy już tu i tak dalej. Zdrowie najważniejsze. Góry nie wybaczają. Nie wybaczają błędów. Muszę być w pełni siły, żeby tam iść. Szczególnie, że to jest Ama Dablam. Bardzo techniczna góra. Ja pieprzę leci, ale powiem wam, że w taką pogodę to jestem bardziej zesrany lecieć niż tutaj zostać i zdychać po prostu. Jaką w takie chmury chcę lecieć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze wam powiem.
Wylądowaliśmy teraz w Lukli, bo no myślałem, że po prostu mnie tu do lekarza. Okay. Myślałem, że mnie tu do lekarza po prostu wezmą. Się okazało, że po prostu mamy tu międzylądowanie. Czekamy na drugi helikopter, który do Lukli nas weźmie. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja czuję, że to było pożegnanie. Normalnie, żeby się płakać chce. Załamany jestem, serio. Nie dawałby mi tego tak po prostu. Oni dają takie coś na przywitanie i na pożegnanie. No i gdzie jest helikopter, który po mnie przyleciał? No jesteśmy w Katmandu. Nasz helikopter, którym tu przylecieliśmy, właśnie odleciał. Pewnie z powrotem do Lukli. Ale tu jest ciepło, szok. Człowiek nieprzyzwyczajony. Jest 30 stopni różnicy, jak nie więcej. Wiecie, w Nepalu się teraz lato zaczyna. Patrzcie, co po mnie przyjechało. Ambulansem jadę. Patrzcie, jak się na sygnale leci przez Katmandu. Wiedziałem, że mi tu zapewnią pomoc, ale my lecimy przez miasto, samym środkiem, na sygnale. Patrz, tak poważnie to nie znam. Nie no, patrzcie to, ja w to nie wierzę. Policjant spycha samochody już normalnie, żebym przejechał. I to jest służba zdrowia. To się szanuje. No i dojechaliśmy przez całe miasto na sygnale, samym środkiem. No i tak, zrobili mi badania krwi, sprawdzali, dali elektrolity do wypicia. Teraz postawili mi jeszcze samochód i odpocząłem do hotelu. No ale dostałem niestety złą wiadomość, to wam później odpowiem. No ale trochę się tego spodziewałem. Jak tu się jeździ tymi drogami i są mistrzami świata po prostu. Patrzcie to. Taki samochód, zarezerwowałem ci taki zwykły pokój w hotelu. Jakie 3 gwiazdki. Cyk. No nie, no po tym co ja w górach miałem, to dla mnie to jest 6 gwiazdek. Ale to jeszcze nic. Patrzcie to. Mówiłem się za 15 minut. Jak zobaczyłem to, mówię, o nie, pół godziny. Siemanko, siemanko. Kolejny dzień, widzicie, Katmandu, nie góry, niestety, nie basecamp, niestety. No nic, moi drodzy, powiem wam, jak wygląda sytuacja. Niestety moja przygoda w Himalajach się zakończyła na ten rok, żeby nie było, że całkiem. W Himalaje wrócę w przyszłym roku. Stało się jak się stało. Smutny jestem, przyznam szczerze, to naprawdę smutny. Z tego powodu. Nie lubię, jak mi się coś nie udaje. Tym bardziej nie z mojej winy. Ale to nic. Wczoraj po prostu się dowiedziałem, że nie mogę. Znaczy mógłbym wrócić, ale dopiero po takim czasie,
już by było wszystko ok. Mimo tego, że dzisiaj się czuję już dobrze. Musiałbym po prostu tutaj parę dni zostać, dopiero bym mógł wrócić tam. No jest po prostu lipa, bo okno pogodowe było na 18. Max tam jeszcze podobno miała być też 20 jeszcze, ale i tak bym już się na to nie wyrobił. Także nie ma szans. Sezon się niestety już skończył w Himalajach, znaczy kończy się i nie ma szans. A ja też nie mogę czekać nie wiadomo ile, no bo też mam kolejne sprawy do załatwienia, bardzo ważne sprawy. No nie jest to, biorę to na klatę. Fajnie, że udało mi się zdobyć Island Peak. To była naprawdę niesamowita przygoda. Bardzo fajnie, że dostałem tak po dupie, bo nabiorę więcej pokory trochę, będę wiedział jak trenować przede wszystkim przed kolejnymi wyprawami. No i to było fajne. Naprawdę mi się to podobało. Nie myślę, że zostanę teraz jakimś nie wiadomo jakim górołazem, bo wcale tak nie będzie. Ale raz w roku może gdzieś pojadę na jakieś góry. Taki mam plan. Co do mojej dalszej przygody w Nepalu, no bo miałem tu zostać jeszcze trochę. Ale nie ma sensu, żebym zostawał w Katmandu, ponieważ Katmandu już znam całe. Byłem tu już 5 razy chyba, także nie ma sensu, żebym tu już zostawał. Wczoraj, jak troszkę się ogarnąłem, stwierdziłem, że no nic, wylatuję dzisiaj stąd. Może to był troszkę impuls albo coś, ale mniejsza z tym. Za niedługo wylatuję. Lecę z moim bagażem do Bangkoku. Zostawiam tam rzeczy i lecę do kolejnego kraju. W sumie nie wiem. Dobra, w sumie mam trochę to zostawię. Taką ciekawostkę, żebyście czekali, co będzie kolejnym krajem. Ale będzie to kraj, w którym jeszcze nie byłem. Także będzie to coś nowego. Lecę tam na 5 dni, ale jeszcze ciekawych informacji. To wam muszę powiedzieć, bo jest jedna bardzo, bardzo ciekawa informacja. Bo jak mówiłem wcześniej, że będę robił w dalszej części mojej podróży Mongolię, Rosję, Azerbejdżan, Armenię i Gruzję. No to wczoraj wszystko się potwierdziło. Nie przedwczoraj, ale szczerze o tym nie mówiłem. Dostałem zaproszenie od takiego znajomego, byłem tak, do Rosji i wracam na Phuket, wyrabiam wizę i w czerwcu będziecie mogli oglądać odcinki właśnie z Mongolii, bo tam polecę najpierw. Przyjadę sobie Mongolię, później od strony Mongolii wjadę do Rosji i jakieś 3 tygodnie tam spędzę. Także zapowiadają się naprawdę bardzo ciekawe odcinki. Moi drodzy, myślę, że powinniście zostać na tym kanale i subskrybować ten kanał. Bo wiele osób, które było w Rosji, powtarza mi, że Rosja jest jednym z najpiękniejszych krajów na świecie. Pod względem oczywiście natury, pod względem widoków i tak dalej. Pamiętajcie, nie mieszajcie polityki z ludźmi, którzy tam żyją na miejscu. Wiem, że ktoś mi powie, ci ludzie też coś tam robią. Nie mieszajcie tego, naprawdę. Były osoby, które już były, nic złego im się nie stało, nic złego im nie mówili, nie byli źle traktowani. Także pamiętajcie, że polityka to jedno, a ludzie to drugie. Ludzie i natura, bo ja mam zamiar tam wam pokazać te piękne miejsca tam. No i stamtąd później, jak już przeleję całą Rosję, polecę do Gruzji. W Gruzji jeszcze nie byłem. Polecę do Armenii. Polecę do Azerbejdżanu. No i później mam wakacje. Taki jest plan. Także zostaw subskrypcję. Ja bym nie czekał. Ja bym wcisnął. Serio. Takie odcinki. Ale pomyśl, że ktoś może cię ominąć. Bez sensu by było. Wczoraj mi tylko jeszcze Kisan przywiózł zezwolenie na wejście właśnie na Amadablan, mój permit. Szkoda. A tutaj mój certyfikat zdobycia Island Peak. Tak jak wygląda oficjalny certyfikat. Fajnie.
Dobra, moja przygoda tutaj w Nepalu się teraz kończy, ale bardzo polecam Kisana. Jak będziecie jechać tutaj Everest Base Camp, inne szlaki, Island Peak lub coś innego, good vibe adventure. Thank you my friends. Thank you for everything. Wiecie jak ja naprawdę go polecam z czystym sumieniem, bo to jest fajny gościu. Naprawdę się mną dobrze zajął. Wszystko było tak, jak powinno być. Najgorsze, znaczy najgorsze i najlepsze. Ale najgorsze jest to, że muszę to otwierać znowu. Śmierdzi także szok. To jest najgorsze. I ciężko jest ją zapiąć. Ale dobre jest to, że sobie przypomniałem, że to Kisa mi przypomniał, że mam w środku powerbanki. Bo byłaby afera. Ja pieprzę, ale się czuję jak troll taki, od którego śmierdzi. Trzeba iść do jakiegoś sklepu się perfumką psiknąć. No bo nic innego nie zrobię na razie. Chciałbym jeszcze znaleźć gdzieś tu skarpetki, żeby sobie kupić. Ale na to nawet nie liczę. Może jakąś koszulkę. Czuję się jak tacy wiecie, jak wsiadacie do samolotu i czujecie, że od kogoś nieprzyjemnie pachnie. To ja. To ja dzisiaj. Ej, bo już nie opowiadałem wam jeszcze, co się wczoraj w szpitalu wydarzyło. Pani mi mówi, dobra, musimy ci tu przebadać i tak dalej. Nie wiem w ogóle po co mi sprawdzali klatkę, ale to było specjalnie, żeby wyciągnąć jakieś pieniądze z ubezpieczalni. Ona mówi tak, ściągnij koszulkę i ściągnij buty. I ja mówię tak, to jest dla mnie bardzo niekomfortowa sytuacja. Wróciłem z gór i strasznie mi śmierdzą skarpetki. Ona mówi tak, nie przejmuj się, to normalne. A ja mówię, no ale nie dla mnie. To będzie dla mnie strasznie niekomfortowe. Mogę nie ściągać butów? Ona, nie, ściągaj. Ale mi było głupio. Szok po prostu. Serio się tak głupio czułem, że no dawno mi nie było tak głupio. No, musiałem wam to powiedzieć. Chyba pierwsze lotnisko, w którym nie ma perfum. Szok. No trudno. Wtopię się w tłum, jak to mówią. Co poradzić? 3,5 godzinki lotu do Bangkoku najpierw. Bangkok to tylko przystanek. Zostało mi jeszcze 1300 rupii. To muszę na coś wydać. No i się spóźniłem na mój kolejny lot. Nie komentuję. Spóźniony samolot było godzinę. Jest 17. Ja jestem na Suvarnabhumi w Bangkoku. A o 19 odlatuję z Don Muang, czyli z drugiego lotniska, na które jest godzina drogi mniej więcej o tej godzinie. Albo jeszcze więcej. Czyli już po prostu się pogodziłem z tym, że spóźniłem się na lot. To był lot łączony. Także mam grubą lipę, muszę od razu szukać. Hello, welcome to Bangkok. Muszę od razu szukać nowego biletu, żeby nie stracić wszystkiego, bo to był lot na Bali i z Bali do Timoru Wschodniego. Ostatniego kraju, który jeszcze nie widziałem w tej części Azji. Bo w Azji jeszcze paru nie widziałem. Ale w tej części to jest ostatni, którego nie widziałem. Taki malutki kraj. Ale podobno przymili ludzie. Ale stąd zły. Jezus, to nie z mojej winy. Tylko samolot. Ale ja w ogóle nie wiem, jak ja to policzyłem. Też trochę za mało sobie wziąłem zapasu czasowego. Bo tak naprawdę jakby się nie spóźnił, to bym był na styk. A że się spóźnił, to nie zdążę. Pamiętajcie, że jak lądujecie teraz w Tajlandii, to są elektroniczne karty do wypełnienia. Arriving card. Musicie to zrobić. Każdy, kto tego nie zrobi, to od razu jest wywalany na koniec kolejki. A nieraz w tej kolejce można dość długo spędzić. Także nie ma sensu tracić czasu. Ja dostałem maila, że mój lot jest opóźniony na Bali.
No ale co z tego, jak straciłem czas właśnie tutaj, teraz jeszcze muszę iść wysłać torbę. Nie ma szans. A kolejnego lotu już chyba nie ma po prostu dzisiaj, że nam zdążył. Straciłem hajs, po prostu jestem taki zły. Gdy ci smutno i gdy ci źle, kup coś dobrego i nażyj się. Raja Damner Stadium. Zawsze chciałem tu przyjść, a nigdy nie było okazji, bo zawsze piątek wykorzystywałem jakoś inaczej trochę. Sawadika. Także całe szczęście się dzisiaj udało. Od 45 roku ten stadion tu jest. Patrzcie, co tu się dzieje. Akurat wszedłem. Drugi raz już leżał. O, nam się udało. Ale to jest klimat, moi drodzy. Ale się cieszę, że tutaj przyszedłem i wam mogę to pokazać. Oj, będzie leżał, będzie leżał! Koniec walki! Niezłe show tutaj robią. Dobrze się to ogląda, bardzo. Chłopak z Iranu kontra Tajlandia. W tym roku, no nie w tym, a może jeszcze w tym, Paweł tu ma zawalczyć na stadionie. Walczył na Lumpini na Mistrzostwach Świata i to jest jeszcze jeden stadion, na którym chce zawalczyć, zanim skończy karierę sportową. I wcale mu się nie dziwię. Na takim stadionie zawalczyć przy takiej publiczności niesamowita sprawa. A ja oczywiście będę w narożniku jako jego corner i trener. Powiem wam, że czuję te emocje już. Także Paweł, musisz to zrobić. Przed chwilą ten chłopak z Iranu leżał. Normalnie ma być tutaj 7 walk. Oczywiście kategoriami wagowymi do góry idą. A ja jak typowy turysta. Popcorn, piwko. O, teraz show robią. Na suficie. Thousands of years, Thai fighters have been creating the martial art that we know today as Muay Thai. Their moves were developed in the heat of battle and evolved through the many wars fought on this land. The land that was eventually known as Siam and now Thailand. Knockout. Okay. Nie miał szans. White Crew, które tańczy się z podziękowaniem dla swojego trenera za przekazaną wiedzę.
Powiem wam, że to było naprawdę świetne. Mega mi się podobało. Gdzieś tu czeka na mnie mój motorek, już jadę do hotelu. A co dalej zobaczymy. Koło Khao-San mieszkam, także gdzieś pewnie jeszcze wyskoczę. Tuk-tuki, street foodzik. I na tej ulicy tutaj mieszkam, a zaraz kolejna to jest Khao-San. Ale tutaj się zatrzymać jest w miarę ok, jeśli nie macie okien na ulicę. Tutaj jest bardzo dobre jedzenie, parę razy tu jadłem. Czyli właśnie zostawię plecak. O, no, moje ulubione. Patrzcie, jaki elegancki hotelik. Basenik, ładnie to będzie wyglądało w dzień. 150 zł za noc. Całkiem elegancki. 7 until 10 p.m. Okej, okej. Ładnie, ładnie. I jestem od razu na drugiej ulicy od Khao-San Road. Poprosiłem, żeby dali mi na drugą stronę, żeby nie było słychać muzyki. Kurde, jestem mocno zaskoczony. Taką cenę, taki hotel ładny. Fajnie. Kupiłem mango sticky rice, klapki i skarpetki. No i wybijam na miacho zaraz. Powiem wam tak, wczoraj miałem sobie jeszcze na Khao-San, ale przez to jak po prostu śmierdziały rzeczy, to sobie odpuściłem. Stwierdziłem, że nie będę trolem. No i dzisiaj 7 rano, już siedziałem w pralni, wszystko prałem. Świeżutkie, mam teraz wszystko czyste, także jest elegancko. Ja już po fryzjerze. Elegancko. Thank you so much. Popatrzcie, jak tutaj wygląda. Naprawdę stara szkoła rapu. No i Piotr od razu z dychem młodszy. Co nie? Cena 25 zł za głowę i za brodę. Także bardzo tanio. O, patrz, jaka furmanka tu stoi. Nieźle. Ja już na lotnisku. Ale szybko poszło. Powiem wam, że lubię latać z Don Muang, czyli z tego mniejszego. Prawie nigdy nie ma kolejek. To jest świetne. Na Suvarnabhumi to jest czasem katastrofa po prostu. I tak jest to dobrze zrobione oczywiście, ale jakoś z tego bardziej. I jak się wylatuje i przelatuje, nigdy nie ma ludzi. W ogóle sobie przypomniałem o jeszcze jednej sprawie. Mam do odzyskania podatek za ten sprzęt, co sobie kupiłem ostatnio. Jak leciałem do Nepalu, to zapomniałem całkowicie o tym. I dzisiaj mi się to przypomniało. Mówię, kurde, a to 250 zł do odzyskania. Miałem ponad 2000 batów. Szkoda by było nie odzyskać. No i moi drodzy, jestem na Bali, w Indonezji. Ostatni raz byłem tutaj, myślę, że mogło to 12 lat minąć. Także wychodzę z lotniska, jadę do Kuty, najbardziej imprezowego miejsca tutaj i najbliższego lotniska. Idę do hotelu, przebrać się, ogarnąć i wypijam na miacho. No i jestem w Kucie. Mieszkam przy głównej ulicy. Specjalnie sobie tak wziąłem. Bye bye. Hotel The One Legion. Całkiem spoko. Zrzucam plecak i ruszam coś zjeść. Szczerze powiem wam, że cieszę się, że tu jestem. Zobacz jak jest. W przyszłym roku planujemy zaląbić na jakieś wakacje tutaj, na dłużej. Także fajnie, fajnie. No jak będziecie z lotniska jechać, to pamiętajcie, że Grab jeździ. Grab taxi, najtaniej. Jest sobota, ale może jestem jeszcze w złym miejscu. Nie wiem, ale jakiś zamół tu jest tak na razie.
Chyba że jeszcze dalej muszę iść. Ale to jest dziwne, że jestem na najbardziej imprezowej dzielni. A jakoś ludzi za wiele nie widać. Tylko wszyscy mi coś proponują. Kraj, w którym jest przerąbana to za maksa, jak kiedyś w Tajlandii. Każdy coś proponuje. O. Jakaś ładna świątynia. Szkoda, że tak ciemno jest. No ale na Bali te świątynie są naprawdę ładne. No i porozmawiałem z gościem z restauracji, w której byłem na kolacji. On mówi, tutaj już ludzie nie przyjeżdżają do Kuty. Wszyscy już jeżdżą tam dalej. Tam gdzie są fajne beach bary, gdzie są ładne plaże, gdzie są ładne, wiecie, te wszystkie miejsca. Mówi, Kuta już nie istnieje. Siema, 7:40, właśnie się zbieram na lotnisko. Czekam właśnie na bajka. I normalnie stąd na lotnisko kosztuje coś ponad $1, około niecałe 5 zł. Także wczoraj jak ja mu dałem $3, a chciał 9, to i tak dostał 3 razy tyle, ile powinien. Moi kochani, oto mój bilet do Timoru Wschodniego. W Timorze Wschodnim pewnie niewiele ktokolwiek z Was w ogóle słyszał, że istnieje taki kraj. Ale to nic, w kolejnym odcinku mam troszkę więcej o nim wytłumaczę. Ja w ogóle mam iść. Chyba tu. No to jest taki ostatni kraj, w którym właśnie nie byłem w tej części świata, także stwierdziłem, że mam parę dni wolnego. To sobie polecę. Jakby mogło być inaczej, na pół lotniska ludzie mnie szukali. Mr. Pio, because final call. Ja mówię, co? Jeszcze pół godziny mam. Mówię, nie no, szybciej dzisiaj. No, sorry for late. No, jest jak jest. Ale faktycznie 30 minut. A oni mnie szukają po lotnisku, ale dobrze, że szukają. A nie, zamknęli bramki i polecieli. Bye Indonezja. Także lecę do 4. kraju w tym odcinku. Timor Wschodni. Wiecie co, one są naprawdę setki lotów. Ale nigdy nie dostałem kurczaka z frytkami. Tak, śniadanie. Dobre. Ciekawa opcja. Dobra, tutaj zakończę ten odcinek. Zapraszam Was kolejny. W sumie będą 2 odcinki z Timoru Wschodniego. Także serdecznie zapraszam. Mam fajny plan. Myślę, że odcinki Wam się spodobają i przede wszystkim warto zobaczyć coś, czego no nie wiem. Ja się założę, że większość na pewno ludzi nie wiedziała, że jest taki kraj jak Timor Wschodni, bo póki się tym nie interesowałem, też oczywiście o tym nie wiedziałem. Także fajnie będzie zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania. Oglądajcie kolejne odcinki. I pamiętajcie o tym, że moim celem na ten rok jest 100 milion subskrypcji. Także jeśli chcecie mi pomóc, chcecie, żebym dobił do tego miliona i odebrał swój złoty znaczek od YouTube, czyli najważniejsze wyróżnienie chyba jakie jest, to zostawcie subskrypcję. Wystarczy wcisnąć na dole, a pomożecie bardzo. Pozdro. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. A Ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy Wojownika.